A dzisiaj jaka to melodia w wersji SmartMe, czyli recenzuję soundbar, zgadnijcie kogo? No Xiaomi oczywiście. Zapraszam do recenzji. Soundbar Xiaomi po pierwsze jest bardzo wytrzymały. To mówię na samym początku, bo dotarł do mnie w pudełku, którym najprawdopodobniej kurierzy, którzy go przewozili, grali w nim albo w baseballa, albo w rugby, nie jestem pewien, ale mniej więcej nie wiem do końca, co się składa w pudełku, bo ono się rozpadło, jak on wyleciał, a on był cały i zdrowy. Więc po raz pierwszy soundbar Xiaomi, bardzo wysoka wytrzymałość. A teraz już przechodzimy trochę do normalnej recenzji. Opowiem Wam o tym sprzęcie, pokażę Wam, co jest w nim fajnego. No i to jest Xiaomi, czyli pewnie nie będzie abstrakcyjnie drogo. Zacznijmy zatem od jego wykonania. Ten soundbar, tak jak widzicie, to jest pojedyncza belka. Nie mamy do niego żadnego subwoofera, nie mamy żadnych dodatkowych głośników. Wszystko, co wychodzi, to wychodzi z tego urządzenia. Z przodu mamy taki materiał całkiem przyjemny w dotyku. On jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Właśnie takiej czarno-granatowej i biało-szarej. Ja mam tą wersję czarną, a tutaj wszystko to jest plastik z takimi zaokrąglonymi końcami. Mi się osobiście podoba, pasuje też zresztą do telewizora kolorystycznie. Jakie są jego wymiary? 83 cm długości, 8,7 cm wysokości, 7,3 cm szerokości, więc no tak jak widzicie jest mniejszy od telewizora 55 cali. Jakie znajdziemy na nim przyciski? Ja go obrócę, żebyście mogli zobaczyć. Mamy plus, minus do podgłaśniania i ściszania muzyki. Niedotykane, no bo nie po to mam soundbar pod telewizorem, żeby tam chodzić i klikać przyciskiem, ale są. No i mamy oczywiście przyciski do różnego rodzaju podłączeń soundbara do sprzętu, do którego chcemy podłączyć. Czyli mamy Bluetootha, mamy aux-in, line-in, SPDIF i kabel optyczny. A tutaj od tyłu znajdziecie wejścia na ten soundbar. Po kolei optyka, SPDIF, line-in i aux-in. No i oczywiście włączenie, wyłączenie i zasilanie od tego soundbara. Więc prosto, dokładnie tak jak ktoś potrzebuje, bez żadnych zbędnych ceregieli. To jest wszystko, jeżeli chodzi o sterowanie tym soundbarem tutaj tak po prostu. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zamontować ten soundbar, on zresztą ma takie specjalne haczyki, więc możecie go przywiercić do ściany. Jeżeli będziecie chcieli go zamontować i podpiąć do telewizora, to raczej nie róbcie tego po Bluetoothie, tylko podepnijcie po prostu zwykłym kablem, na przykład optycznym i podepnijcie go kablowo do telewizora. Wtedy nie będziecie mieli żadnych opóźnień. Jeżeli chodzi o Bluetootha, no to tutaj te opóźnienia występują. Przy oglądaniu takiej zwykłej telewizji to nie jest zauważalne, ale już jak gramy w gry komputerowe albo oglądamy film, nie wiem, Avengers Infinity War, gdzie dużo się dzieje na ekranie, to już to opóźnienie jest trochę zauważalne. Tutaj tym opóźnieniem może być też fakt, że no mamy tutaj do czynienia z Bluetoothem 4.2, a nie 5.0, więc mamy już trochę starszą technologię, która jest z nami od wielu lat i soundbary raczej, jeżeli już oferują jakkolwiek Bluetootha, no to powinny oferować 5.0, tak naprawdę 5.2 już w tym wypadku. Jeśli chodzi o głośniki, co w nim znajdziemy, to on ma 8 wbudowanych głośników, po 4 na stronę, każdy z nich, każda czwóreczka daje nam 14 W, więc w efekcie cały soundbar daje nam moc 28 W. Jeżeli chodzi o jakość tego dźwięku, to jest nadzwyczaj dobra. I to mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się przy tak tanim soundbarze, bo potem przejdę do ceny, naprawdę słabej jakości i tego po prostu, że trochę mam soundbar, żeby leżał na stoliku i wygląda, że mam soundbar i taka jest jego główna funkcja. A tutaj nie. Soundbar i jakość tego dźwięku w Xiaomi jest naprawdę fajna, te basy są fajne. Nie jest to oczywiście, nie wiem, sprzęt 7.1.2, czy dajmy na to, że on będzie miał super przestrzenny dźwięk, ale stereo oczywiście jest. O Dolby Atmosie to raczej w tym wypadku zapomnijcie, ale taki prosty, czysty dźwięk do puszczania muzyki jak najbardziej i w efekcie no, jest lepszy niż większość telewizorów, bo jak wiadomo teraz do telewizorów te głośniczki, które dorzucają, to już no, przy tych takich lepszych telewizorach to coś tam fajnego doceniecie, ale przy takich zwykłych no to soundbar jest po prostu must. To, co mi trochę doskwiera przy oglądaniu telewizji i słuchaniu przez ten soundbar, to, że najmniejszy poziom jest odrobinę za głośny. Na przykład, jeżeli chcę puścić muzykę, która ma tam się powiedzmy sączyć gdzieś w tle i my sobie rozmawiamy, to niestety to nie jest tak niski poziom, który pozwala na rozmowę, on trochę przeszkadza. Więc teraz przejdźmy po prostu do tego, że puszczę Wam kilka kawałków, takich, które mam nadzieję YouTube mi nie wytnie i zobaczymy jak to gra. To jest scena ekstra.
nagrana dlatego, że YouTube nam wyciął muzykę. Mam nadzieję, że jej nie oglądacie, bo to nie jest tak, że umarł, jeżeli oglądacie tą scenę, ale to znaczyło, że YouTube wygrał tym razem. Niemniej jednak, jeżeli faktycznie tak się stało i niestety wyciął, to jakość dźwięku nie jest jakaś płaska, jest fajna, moim zdaniem. Oczywiście to nie jest soundbar za 2000 zł, to jest soundbar za 200 zł, bo on tyle kosztuje. Więc jeżeli szukacie sprzętu, który ma akceptowalną jakość dźwięku, ma sporo sposobów podpięcia, no i kosztuje naprawdę niewiele, bo 200 zł za soundbar, proszę Was, no to jest naprawdę mało. To jak dla mnie tylko i wyłącznie soundbar Xiaomi, idziecie w niego jak w ciemno. A ja teraz idę sobie posłuchać muzyki i serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Dzięki i do zobaczenia.